Witajcie telewidzowie kolejnego dnia z Kolumbii. My tak w sumie jeszcze zaspani, mieliśmy wstać godzinę wcześniej, ale magnes dzisiaj był niezły na łóżku, więc nie podnieśliśmy się i jemy szybkie śniadanie i mamy dzisiaj coś jeszcze w planach, także chcemy jak najszybciej stąd wyjść. My już spakowani z lekką obsówką, jak już wspomnieliśmy, zostawiamy plecaki, bo my wrócimy tutaj. Wyprowadzamy się, ale wrócimy. Zobacz. O, patrzcie, te drzwi są dobre. Tu nie ma okien, tylko są takie drzwi drewniane. Dobra, idziemy jeszcze zapłacić właścicielowi, tak wygląda to pomieszczenie. Tutaj jest taka przestrzeń wspólna. Tutaj też jest bardzo ładna kuchnia, także ostatnio celujemy w takie hotele tanie z kuchniami. Ruszamy na nasz trekking. Mamy prawie 7 km w jedną stronę. Ja tak mówię, zakładam poncho kolumbijskie, bo zimno w pokoju. A tu słońce świeci, patelnia taka, że ja muszę to ściągnąć. Wróciliśmy jeszcze do miasta po jakąś wodę, bo koło nas nie było żadnych sklepów, więc robimy szybkie zakupy i spadamy. Jeszcze zanim byliśmy w sklepie, to weszłam na chwilę do apteki, bo tam zobaczyłam też wodę i jedna taka butelka kosztowała 3000. To w sklepie za 3 tyle nawet nie daliśmy. Tak. O, co ci siedzi? W takich małych miejscowościach nawet mają komisariat policji. Jest motor, jeden, jakiś drugi kład. No i tutaj taki budynek policji, trochę jak straż, na czerwono napisane. O, siedzi tam pani, pewnie przyjmuje zgłoszenia. Pozdrawiamy panią policjantkę, też pani pomachała. Jeszcze samochód mają. A to druga strona, ambulancja. Startujemy z wysokości 1250 i jak dojdziemy do tej miejscowości, do której chcemy iść, no to zejdziemy już poniżej 1000. Pierwsza niewielka rzeka na naszej trasie. No nieduża, z jednej. O, tuk-tuki tutaj jeżdżą jak w Indiach, a tutaj druga strona. Tutaj jakiś schowany, piękny, stary most. Nie wiem, czy to jeszcze po Hiszpanach, ale czy coś tu jeździ, dokąd ten most prowadzi? Do lasu. A to kto to wymyślił, żeby tak zrobić drogę? No nieźle. Czy mogli to dołem jakoś puścić? Jest. Lekko mokre? Lekko, leciutko, no. Są pierwsze widoki na naszej trasie, widzimy ten kanion. Hola, amigas. Są i pierwsze zwierzaczki na naszej trasie. Mari to lubi sobie z krowami pogadać. Hola, dzień dobry. Cześć. Tak słuchają. No, wstało kilka. No to lekko mnie to zaskoczyło. Gaz mają na takich wiochach. Marcin jest mistrzem grania na trawie, czy piszczenia. O, krzywa trawa. Już. Ale głośno. No tak głośno to jeszcze chyba się, znaczy, albo ja nie słyszałam przynajmniej, żebyś tak robił. Teraz cię poduczę. No pokaż, albo pokaż nam wszystkim jak to się robi, bo ja nie wiem. Proste, no przecież wkładacie tylko trawę pomiędzy dwa palce i dmuchacie. Ale co, że tak po prostu? No. Serio? Serio? Spróbuj. O. Rozjechało się trochę. Oplułam się. O, widzisz. Potrenujesz trochę i będzie. Ale cała się obsilniłam. Teraz dobrze widać ten kanion. Tam jest jedna rzeka na dole. Wy pewnie tego nie słyszycie. My tutaj słyszymy, bo tutaj na dole płynie druga. Myślałam, że to jakiś most. Mówię do Marcina, zobacz. A to są korzenie drzewa tego. Wow, ale wypuścił. Takiego to chyba nawet w Angkor Wat nie widzieliśmy, żeby aż tak się to uformowało z tej strony. Z jednej widzicie i z drugiej. No jak jakiś most. Taką drogą teraz idziemy i weszliśmy na, no powiedzmy, trochę większą górkę. No i dopiero teraz mamy takie widoki, bo tak to tylko prześwity były. A teraz mamy widok właśnie na ten kanion i tutaj na dole jest ta rzeka, o której wam wcześniej wspomniałem. Teraz przypomina mi to trochę kanion Kolka. Ja zrobiłam tą szybszy tour. Nie tak jak ty, że ty chodziłeś po tych zboczach, ale mniej więcej takie same widoki, Podobnie. że gdzieś tam z tyłu latały ptaki, góry też w oddali, choć to wszystko było tak trochę bliżej jeszcze namacalne, mam wrażenie. W lewo są jakieś wioski, ale my idziemy w prawo. A co tam? Wybraliśmy sobie trochę trudniejszą trasę. Te płoty są tutaj fajne, jakby koszt wymiany no to jest zerowy, tylko praca. Jeżeli takie coś się połamie, no to biorą sobie tam, znajdują tylko i wymieniają. Mała przeszkoda na naszej trasie. No, zmoczymy nogi. Przeszliśmy rzekę, rzeka została. Ochrzczona. No, odmień poprawnie. Przekroczona. O, no, powiem ci, wybrnęłaś. No, także tak, troszkę zmoczone, ale dzięki Marcinowi, on ma długie nogi. Udało się to przejść bez większych problemów. Trzeba tutaj uważać, jest ślisko, po prostu te kamienie jakby
No tak, cały czas w wodzie, jakby całe były porośnięte glonami. My tu sobie ją przeszliśmy, ale zobaczcie, tutaj jeszcze trochę ona zacznie przepływać w tę stronę, no i wtedy ta droga cała będzie już, no nie do przejścia. Tutaj też słupki stoją i taka brama zrobiona, zbita jak kiedyś u nas. Czyjaś posesja, tam z tyłu te góry. Po drodze natknęliśmy się na psy, które no nie wyglądały przyjacielsko. Gotowi! Gotowi. Ja wzięłam taki patyczek, wodę, już butelkę z wodą odkręciłam w razie W. No, ale poszły sobie, nie wyleciały z posesji, ale trochę stracha narobiły. Był taki groźny. Był jeden taki, oj, wyglądał na takiego boksera, no. Tam nie było czasu na obłamanie tych kij, łapaliśmy lepsze co było, pierwsze lepsze co było. No, ale teraz już sobie go przygotujemy, tak żeby w razie W mieć tylko kija, a nie... Łatwiej można. Teraz będzie z konkretnej górki. Ta trasa jest zdecydowanie mniej obfita w widoki niż ta ostatnio. Gdzieś tam tylko kawałek tej góry widzimy. Tutaj widzę jakieś... Czy to mangosy? Mangosy chyba. Tak, Drzewo tak. z mango. Ktoś tutaj sobie coś buduje. Mijamy, jeśli się nie mylę, po raz pierwszy kolumbijskie bambusy. Tutaj papaje i tam znowu rośnie nam mango. Normalnie te widoczki kojarzą mi się z Tajlandią. A z tej strony rośnie nam fasola i niektóra to już taka nadaje się do zerwania. Nie tylko psy na naszej trasie. Jest też jakaś klacz. Spokojna będziesz? Dasz nam przejść? Zaraz się okaże. Przy takim koniu to i kij nie pomoże. Koniku, o. Kupy, no. Słychać podbity, to nie dziki. Tutaj widać, że droga prywatna, zamknęli. I tutaj jest strzałka, żeby iść do tej miejscowości. Mieliśmy iść jeszcze dalej i w dół. No i stąd się zaczyna takie 300 metrów zejście. O, tam słyszymy rzekę na dole, więc pewnie do rzeki gdzieś. Przez to, że ta droga jest tu zamknięta, więc musimy pewnie dojść do drogi gdzieś i w dół. Idziemy wzdłuż drogi, tej, której nas tutaj nie wpuścili. Droga gdzieś tam idziemy, musimy jeszcze iść tam z boku. Idziemy teraz taką ścieżką, która też wygląda na stary szlak jakiś zrobiony. Pewnie jak tej drogi nie było tam, no to ludzie tędy chodzili. Mijamy jakiś budynek, tam słychać ktoś w środku coś robi, to pewnie oni tutaj tą drogę zamknęli, bo tędy byśmy wyszli. Zresztą tu jest brama otwarta, a my teraz musimy iść kawałek do góry i będziemy schodzić. Wygląda jak jakiś hostel. Tak, może coś tu robią. Tutaj jest krzyż, albo ktoś jest pochowany, albo po prostu postawiony krzyż tutaj przy tym domu. I jest Cabrera w tą stronę. Jeszcze niecałe 2 km mamy. Znaczy nie w tą stronę, co strzałka, tylko my w drugą. Tak, i tutaj powinno nam się zacząć zejście już w dół. W sumie zejście to zawsze w dół, tak mi się wydaje. Idziemy, tak, mówiłem już, że około 300 metrów musimy zejść. Zaczynają nam się jakieś bagna tutaj. Tutaj to jakbyśmy weszli do Monkey Forest na Bali w Ubud. Także też były takie przejścia właśnie w tym lesie i drzewa, ptaki, no małpeczek brakuje. Uwaga, uwaga, Mari prawie tutaj zająca złapała, ale ta trasa jest bardziej zapomniana niż ta trasa, którą ostatnio szliśmy. Tutaj widać, że mało ludzi uczęszcza. Tam zresztą też mijaliśmy przez 3 godziny, jak szliśmy, 3 osoby minęliśmy. Ta trasa zdecydowanie trudniejsza. Przypomina mi się jeden odcinek, jak byliśmy na Annapurnie w Nepalu, jak wchodziliśmy na base camp i też tak było, że weszliśmy na górę, a później trzeba było zejść, nie wiem ile tam było, set metrów w dół, ale do samej rzeki i to też właśnie takim lasem, kamieniami się szło. No bo zobaczcie, tutaj jest wyżej wam tam Nostromo. Schodzimy teraz z takim widokiem. Widać już dość sporą część tego kanionu. No my jeszcze w połowie drogi nie jesteśmy tego schodzenia po tych kamieniach. Tutaj widać, jak droga wykuta jest w skale, albo po prostu idzie tutaj przy tym klifie takim. Patrzcie, góra. Kojarzycie na ostatnim naszym trekkingu, że stacje były na tej trasie? No to tutaj jest tak samo, tylko tam było na kamieniach napisane stacja i krzyż postawiony, a tutaj widać, że płyty, cała scena. Tylko teraz będziemy pewnie schodzić i będzie niżej. Tam było odwrotnie, że szliśmy było po kolei. Tutaj znowu jest 11 stacja. Takim widokiem tutaj sobie chodzimy. Pięknie. Gdzieś ta wioska tam, o, podejrzewam, że tam ją widać gdzieś. Koguty piają jak u mojej babci. Wygląda na to, że ominęliśmy kilka stacji, bo tutaj już jest 8. Trasa nie jest jakaś mega wymagająca, po prostu się idzie w dół po takich schodach z kamieni zrobionych. No i jeszcze mamy kawałek, bo tą dolinę, którą już tam widzicie, o, to jest ta miejscowość tam idziemy. Jest 7 stacja, ale ta taka mniej zaniedbana, znaczy bardziej zaniedbana. My już coraz niżej i już tej stacji się nie dało ominąć, no bo bardzo ładna. Widać, że nowa, 6. Cała ta trasa obfituje, jak nie w stację, to jakieś kapliczki, tutaj Matka Boska. Tutaj jest 5 stacja i już wiemy, o co chodzi prawdopodobnie, bo tutaj są te nowe płyty, a tutaj są te stare stacje i wygląda na to, że oni już wymieniają, żeby to ładniej wyglądało, bo te są mniejsze, no i widać, że już są stare.
Tutaj już dobrze widać. Schodziliśmy tam z samej góry, gdzie widzicie. Tutaj nawet, no nie wiem, czy wy to widzicie, ale jest taka droga, tak? Cyk, cyk, cyk się szło takim zygzakiem. No i wychodzimy, jeszcze idziemy w dół, ale już jesteśmy na bardziej takich polach i to już jest prosta droga do wiochy. No i znowu minęliśmy kilka stacji. Tutaj jest już druga, a tam była piąta. Tam na środku jeszcze kawałek widać drugą, a tutaj jest pierwszą, ale nie ma pierwszej ładnej, takiej nowej, tylko jest ta stara jeszcze. No blisko siebie. Więc tamte też musiały być jakoś blisko siebie, skoro je minęliśmy. Pewnie tak. Ale widzicie, no czasami jest tak, że na murze jest to schowane, czyli schowane tak bardziej z boku, a się po tych kamieniach to się idzie głowa w dół cały czas, żeby tutaj nic sobie nie zrobić. Ale już dochodzimy do miasta. Tak. Jest pierwsza stacja i nowa, tylko przenieśli ją trochę niżej. Tak wygląda wejście do tej wioski Matka Boska. Też jest coś tutaj napisane, jakaś flaga powiewa. To mi przypomina trochę jak w Polsce. W Polsce też jak się wjeżdża do jakiejś wioski, no to zazwyczaj są krzyże i też są jakieś poubierane, kolorowe. Także tutaj podobna zasada pewnie jest, że jakiś symbol religijny wita przybywających, albo to może dla lokalnych jest. Jak się nazywają przedmieścia wioski? No właśnie na nich jesteśmy, ale po polsku nie ma chyba czegoś takiego. Przedmieścia, a na wiosce powiemy co? Kolonia. Kolonia jakiejś wioski. No i właśnie tutaj są przedmieścia wioski. Tutaj jakieś stare budynki. No i tutaj będziemy wchodzić zaraz w lewo do jakiejś wioski. Spokojne życie w tej Kolumbii, wam powiem, płynie. Ludzie coś tam porobią, siedzą pod domami, leżą na hamakach, pod sklepem piją piwo. Tak jak tutaj mężczyźni się relaksują. To zobaczcie te wioski. Raczej tą wioskę. Tutaj nie ma takich dróg poukładanych jak w tych, co byliśmy wcześniej. Jakieś polne. Tutaj jest dom, tutaj zaraz będziemy w centrum. No i ma to sens. Tam były te przedwiościa, czyli te przedmieścia, a tutaj wchodzimy już do wiochy i tu widzimy, że już poukładane płyty są. Ale tutaj no, spokojnie. O, ambulans w takiej wiosce. W ciągu 2 godzin doszliśmy Tak. do tej wioski. Maps mi pokazywało prawie 7 km. Także mieliśmy dzisiaj bardzo dobre tempo. Trasa też była przyjemna. Jedynie ten ostatni kawałek, no takie, że zejście dosyć, ale też wcale nie mocno. To takie Tak. naprawdę przyjemne było, że przyjemnie się schodziło. Pół powoli. godziny takiego schodzenia. Tak, także. Oj, piesku, przestań tu warczyć na mnie. Tak, z rodzinami, z dziećmi myślę, że spokojnie ta trasa też się nadaje. A tutaj, jak już na takich hiszpańskich wioskach kolonialnych, w środku park. O, od razu widać jakiś kościół tutaj. No to przecież to jest ten sam model. Kościół i park. Uwielbiam tą zabudowę. Fajnie to wygląda. Tam w środku jest jakiś sklep. Tam od razu stoliki, można piwo wypić. Policjant w jakąś tam grę gra. Tutaj tak samo. Zobaczcie, jakie te okiennice i te balkony. Uwielbiam takie coś. Ładnie to wygląda. A już jesteśmy przy tym kościele. No i zegarek chyba dobrze działa, Marii. Jest za 5:01? Tak, zgadza się. No to bardzo dobrze działa. Widzimy, że tutaj te zegary działają. To też popularne, że są fontanny, ale te fontanny tutaj nie działają i widać, że no, długo nie działała. Ładnie to zrobione. Tutaj jest może jakiś też cmentarz, bo tak też widywaliśmy. Też z kamienia. Tutaj jaka droga. Fajnie to wygląda. No właśnie zauważyliśmy, że jest spokojniej niż ostatnio byliśmy na tej wiosce. Tamta była mała, ta też. Wejdziemy sobie do środka, jak wygląda ten kościół. O, tutaj już nie widać. Tam ostatnio to był, że kamień było widać na ścianach, a tutaj już jest wszystko jakby otynkowane albo gliną zrobione, biały. O, też charakterystyczny sufit. Tak samo to było zrobione. Dach raczej nie sufit, bo tu sufitu nie ma. Kaplica z jednej strony. No i tak jak w tych kościołach, że przeważnie właśnie po lewej stronie jest wyjście na ulicę. Jest z tyłu wejście jakby od strony ołtarza na wprost i z boku. I ołtarz, o to też jest ładne. Z drewna zrobione, takie dość solidne. I ołtarz ciemny. Częściej spotykamy, że ołtarze są właśnie w kolorach jaśniejszych albo złotych. A od ołtarza w prawo jest jeszcze jedna taka mała kaplica. I co, tutaj też są drzwi wyjściowe. Aha, ale zamknięte. No to cała posesja. Tutaj pewnie ksiądz tutaj mieszka? Plebania? A tak to wygląda od tyłu. Tam też widać na środku jakiś witraż. I też zauważam taką różnicę, że na takich wioskach małych, te wioska ile ona tu ma? Ze 100 osób może mieszka? Podejrzewam 200 to będzie maks. Sprawdzę z ciekawości, bo Tak. nikogo tutaj tak na mieście nie widać. I co ciekawe, te kościoły są cały czas otwarte. Znaczy, no nie wiem czy cały czas, ale za każdym razem jak jesteśmy, on jest otwarty, więc pewnie też jakieś godziny są, że od rana i pewnie tam do którejś godziny wieczornych.
A u nas, jak pamiętam, na wioskach, no to raczej tak nie jest. Właśnie dzwon nam zadzwonił o 1 godzinie i to raz. Posiedzieliśmy 20 minut sobie na ławce, odpoczęliśmy. Musimy coś zjeść albo wziąć coś na drogę, bo nie wracamy tą samą trasą, tylko postanowiliśmy, że wrócimy sobie na stopa normalną drogą, bo tutaj autobusy nie jeżdżą z powrotem do tej naszej miejscowości. Pani tam nie miała żadnych empanad, nic do jedzenia, piwo, jakieś chipsy. O, tutaj też jest sklep, ale tu idziemy. Pani, że tu na rogu powinna być jakaś restauracja i coś do jedzenia. I jest jakaś restauracja, tam widać panie coś gotują. Zaraz zapytamy jakieś menu, może jakąś zupę dają, drugie danie. Jesteśmy już w tej restauracji, siedzimy sobie i zajadamy nasze danie kompleto. Mamy zupę. Jeszcze nie próbowałem, dobra? Dobra, nudle. Czuć trochę się... Nie, to są jakby zacierki takie. Rozgotowany już makaron i wydaje mi się trochę tak samo ziemniaków. Marcin dostał kawałek mięsa, ale wygląda jak język świni. Tak? Chociaż taki mały na język albo świni. Coś z żołądka. Może to jakieś małpy. Może na małpie gotują. Ja całe szczęście nie mam takiej składki. Moja zupka to tylko rozgotowane nudle. Jezu! Indyk nam wlazł. Mari się przestraszyła. O jacie. Będzie na kolację jutro. Ale wielki już. Aha. Właśnie, a nam akurat pani przyniosła jedzenie. Marika ma kurczaka, fasolę, juka, ryż, awokado, banan jeszcze smażony. Ja dodatki mam takie same i tylko steka. A tam jeszcze papuga na... Widzicie? O jacie. Taka ładna ta papuga. Ona coś gada? To indyk gada. Widzę, że koledze śpieszno na talerz. Pani powiedziała, że on tutaj będzie do ubicia. Jesteśmy już po obiedzie, ruszamy w naszą trasę, czas zapłacić za ten obiad. Fajnie, bo tam jest restauracja. Tutaj od razu mają sklepik, te pomieszczenia są takie no bardzo proste. Jak kiedyś u nas na wsiach. 30 000 to wychodzi jakieś 27 zł za 2 obiady z zupą. W tym sklepie tutaj zapłaciłem u pani. Zobaczcie, tutaj jeszcze można kupić sobie na kieliszki jakiegoś alkoholu. Ruszamy teraz, o kurczę, chciałem powiedzieć, patrz, jak ja się opaliłem, czerwony jestem. Bo ja się nie smaruję ogólnie, bardzo rzadko, kremami. Ruszamy, mamy 16 km, pokazuje nam 4 godziny teraz, że będziemy szli, a mamy nadzieję, że złapiemy tutaj taksi. No ale pan mówi, że może nas podwieźć, ale mówi, mogę was podwieźć, ale za 100 000, czyli za 90 zł. 16 kilometrów to jest, także... A jeszcze tam jedzie. No, więc... Przesada. No tak, ale liczymy, że złapiemy jakiegoś stopa. Te wioski są super, bo dosłownie 2 minuty z centrum już się jest poza wioską. A i patrzcie, tutaj jesteśmy z drugiej strony i tak samo Matka Boska witająca właśnie wjeżdżających z tej strony. Zaraz tu pana złapiemy, żeby nas podwiózł. Tylko skrzyneczkę ma. Coś tam pan pewnie tutaj sprzedaje. Poczekaj, o, przepraszam. Nic nie ma. A ostatnio widziałem, mangosy woził. I teraz będziemy szli większość trasy, tak mi się przynajmniej wydaje, z widokiem na ten kanion. Ale nieźle, tutaj jest boisko takie miejskie, tutaj siedzi, nie kazał nagrywać w środku, to widzicie, broń leży, siedzi żołnierz, jeden pilnuje wejścia i oni śpią tutaj na tym boisku i powiedział nam, że ich jest tutaj około 100, jedni są teraz w górach, oni są tutaj, trzeci gdzieś tam są jeszcze. I jak Marika go dopytała, to oni są tak około pół roku tutaj i jeżdżą po tych wioskach, tutaj oni mówią, że jest bezpiecznie, ale po prostu tak dla bezpieczeństwa po prostu, żeby było widać, że są i jeżdżą i później po pół roku wracają do jednostki. Tak, podpytaliśmy, czy to ze względów na substancje, czy na jakichś takich... Trafikantę? Tak, ale powiedział, że nie, że tutaj to nie ma czegoś takiego, że to by po prostu dla bezpieczeństwa wioski, że to jak oni tutaj są, to czuje się bezpiecznie wioska. Albo być może dlatego ci z zewnątrz nie przychodzą. Tak, żeby odstraszyć tych, co chcieliby coś tutaj kombinować, tak, uprawiać jakieś liście. Jedzie pierwszy samochód, ale my w drugą stronę chcemy jechać. Idziemy i tak patrzcie. Tutaj widać z tej strony kanion, tam gdzieś dalej jest Barichara, tam musimy dojść. To jest po jednej stronie i po drugiej. I tutaj mnóstwo ptaków lata. Żerują, polują tutaj pewnie na coś. Patrzcie, ile ich tutaj. Ale dość spore te ptaki. A tutaj chyba coś w naszą stronę idzie. Szare, granatowe chmury się robią. No i wiatr, wszystko się zerwało. A wcześniej jak byliśmy w lesie, to tego nie było. Jak Marcin wspomniał, nie ma tutaj autobusów do Barichary z powrotem, więc albo właśnie trzeba iść taką drogą, która jest całkiem dobrze zrobiona. Na pewno wygodniej teraz niż po tych kamieniach tam się schodziło. Ale ona nie jest asfaltowa. Taka
No, utwardzona po prostu. Tak, tutaj będzie dość płasko, a później końcówkę, tak jak tutaj była końcówka zejścia, tam będzie końcówka wejście na górę, ale tam już jeżdżą autobusy, tak, może uda nam się złapać. Z Głany. Tam już dojdziemy do punktu, w którym łączą się drogi z Głaną, czyli tam, gdzie byliśmy ostatnio. No i tam może uda nam się już złapać autobus. To jest jakieś 8 kilometrów chyba. Więcej samochodów jeździ, autobusy chyba co 20 minut czy co pół godziny, także można posiedzieć i... Przez to, że tutaj są góry i na tych zboczach często leżą takie dość spore kamienie, więc żeby coś uprawiać, tak jak tutaj po lewej stronie widzicie, wydaje mi się, że to jest kukurydza, no to trzeba obczyścić trochę te pole i wywieźć te kamienie. Może i nawet taki mur tutaj poustawiać, ale jednak można, jak ktoś chce, to zrobi. Zaraz podejdziemy bliżej, będzie widać gdzieś tą kukurydzę. Tutaj widać trochę tego pola kukurydzy, miałem wcześniej wam pokazać, mi wypadło z głowy. No jest na zboczach, tam widać, to już jest stromo, więc wyżej nie sadzą, ale jak widać, ktoś tutaj sobie te kamienie obczyścił, no bo na tych polach, gdzie nic nie rośnie, no to takie głazy leżą jeden obok drugiego. Na trasie są takie, no nazwijmy to hotele, jakieś takie pensjonaty, właśnie w takim miejscu. To jest jeden dom, nic dookoła nie ma, dżungla, no i z widokiem na ten kanion. Jak będziecie chodzić w tych terenach, nie wiem jak jest gdzie indziej, ale tutaj jak są jakieś skrzyżowania, zaraz wam pokażę, są takie rozpiski. Bariczara, właśnie my tam idziemy do Bariczary, strzałki są, tylko z tymi strzałkami to też jest inne, tam też jest kolejna, też jest inny numer, bo oni strzałki walą czasami do góry, a to jest w dół, a to jest, trzeba to rozkminić po prostu. Jak się zna kierunek i później się patrzy, mówię, aha, dobra, o to chodzi z tymi strzałkami. No, a tak z 2 razy można by było, jak wczoraj doszliśmy do Głany, to było jakby w przeciwnym kierunku. Czy Bariczara Tak. też była w przeciwnym kierunku. Jakby. Dziwnie pokazują. No. Ale teren też nie stracony, jak są głazy. Jak są głazy i coś tam rośnie zielonego, no to mogą się tutaj krowy i byczki paść. Coś one tutaj mają. Na coś one polują. Na te krowy tutaj. Na krowie placki. Wymyśliłem taką zasadę, że łapiemy stopa na zmianę. Raz Marika, raz ja. Marika, chcesz zacząć? Coś słyszę, Coś że słychać ale... jedzie, ale nie wiadomo, czy to samochód, czy Albo już motor. skręcił na Drugą wiochę. tą wiochę, no. Zobaczcie, jakiego maluszka spotkaliśmy po drodze. Sam tutaj jest, o teraz się schował. Jaja ma pomalowane. No właśnie, na fioletowo. Czemu to tak? Znaczony, że jak ktoś ukradnie, to wiadomo. To wiadomo. Się da umyć. Jedzie pierwszy stop, ale motor. Motor nie łapiemy. Choć zmieścilibyśmy się. Pewnie w Tajlandii tak. Nieraz się jechało we troje. Wygląda mi na to, że tu jeszcze mandaryny rosną po trasie. No już takie się robią powoli pomarańczowe, więc jeszcze trochę i będą gotowe. Sporo ich, zobaczcie tam z tyłu. Tam. Patrzcie to, no pokażę wam jeszcze raz ten kanion. Piękny, ale stąd. No wy jeszcze nie widzicie. Dobra, przybliżę wam najpierw. Widzicie już na środku? I jeszcze raz. Piękny wodospad. Mam nadzieję, że idziemy tam bliżej. Tutaj widzicie kolejny wodospad. Też nie jakiś niski. A tutaj jest ten pierwszy, który wam pokazywaliśmy. Słyszę, coś jedzie. O, tuk-tuk zajęty, ma turystów widziałem. Z tuk-tukami też nie jest łatwo. Oni zawsze pieniądze chcą. Też podpytaliśmy jednego w mieście i też A80 chciał. Powiedział, 80. że normalnie 120, cała trasa, ale już za 80 pojedzie. Ale masz czerwone bary. Trochę słoneczka dzisiaj. Świeciło, szliśmy to tak ze 2 godziny patelni było. Doszliśmy do jakiejś posiadłości, widzimy tutaj krowy sobie biegają, kury tak samo. Ktoś tu podjechał tuk-tukiem, a tu mały cielak. Mały cielak sobie biega. O, Wystraszony. wystraszył się, dopiero tutaj zasuwał po placu. O, patrzcie. Jak pies. O, ale poszedł. No, chodź tutaj, kolego. Mały byczek. Teraz ja się czuję, jakbyśmy byli w prawdziwej dżungli. Palmy, bananowce z tej strony. Z tyłu wodospady. Właśnie chciałam powiedzieć, że zaraz ten wodospad nam się po raz kolejny wyłoni. Ta głębia tej zieleni jest dzisiaj naprawdę świetna. Tutaj widać, że mega stare drzewo, wielkie. No podejrzewam, że one ma 100 lat, to podejrzewam, że ma więcej. A i tutaj palmy już takie też stare, wysokie, wyschnięte liście na górze. Tutaj jakaś chata, ktoś się szykuje, będzie odjeżdżał. Tutaj jakaś rodzinka, o, skrzynka piwa, najważniejsze. Ola, żółwik. Wzięliśmy sobie kije, bo właśnie nas 3 psy zaatakowały, ale pogoniliśmy je trochę. Maria jak zwykle wybrała taki cienki. I patrzcie tutaj. Tak, tutaj ten wodospad. My schodzimy tą drogą i wyobraźcie sobie, że Barichara, tam gdzie my idziemy, jest tam. Ale przez to, że tutaj jest kanion i są rzeki, to nie ma tej drogi tak jakby bezpośrednio i powiedzmy nawet, no nie chodzi o to, żeby była prosta, ale
Ale żeby gdzieś tam szła w tamtą stronę, no to nie, musimy iść teraz dookoła, obejść tą górę tutaj. No i gdzieś tam dopiero z tamtej strony będziemy atakować to miasto. I tutaj jest ten znak i patrzcie, przedstawię wam go. Barichara, na środku jest nasza miejscowość, no to dobrze, w prawo pokazuje. Cabrera pokazuje w lewo droga, co jest już nieprawdą, bo trzeba iść tam, tu inne znaki pokazują to. A trzecie, Pata Jai, coś tam, 22, że prosto, że w tamtą. A chodzi im, że to jest w tamtą. Także, rozumiecie, przecież mogliby dać strzałkę tą w tamtą, że w lewo. A to mogliby nam, no nie wiem, mogliby tam postawić, no. Tak, albo... Także tu trzeba się nauczyć strzałek w Kolumbii. O, patrzcie jaka tutaj sytuacja, tu jest droga, samochody przyjeżdżają, ale tutaj rzeka płynie, to jest ta rzeka, co mi się wydaje, że ten duży wodospad był, ale na szczęście my nie musimy iść tam butów moczyć, tylko tu jest zrobione dla ludzi takie przejście. I można sobie przejść suchą nogą. Ta rzeczka wcale nie jest jakaś duża, uwaga, o, nie jest jakaś duża, no ale akurat tutaj się rozlewa trochę i zalewa całą drogę. O, no patrzcie, no to taki mały strumyk. Most się cały buja. Jeśli szybciej idzie, to... To jest strasznie. I jesteśmy już. Ale czuję, że zaczyna deszcz kropić. Zresztą widać jakieś szare chmury nad nami. O, jesteśmy. I od tego miejsca już tylko w górę. I tutaj mamy kolejny znak, jak jest sezon deszczowy, no to tutaj woda też przybiera. Tam rzeka w sumie przybiera, więc żeby uważać. No wygląda tutaj to tak, że ładnie może zalać. Kompas pokazuje, że jesteśmy na 690 metrów nad poziomem morza, a będziemy musieli wejść na prawie 1300. Widać, że ta droga tutaj często się obsypuje. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj też widać, że niedawno było spychane i tutaj też jest rzeka, ale jak widać, rzeka nie płynie i tutaj też nieźle to spad jest. Tutaj. O, Nie widać. tak, tu beton ulany, no ale ta rzeka jest tutaj dziura? Nie ma w ogóle, to może rzeka tu nie płynie nawet. Albo jak płynie, to przez tutaj przez tą, Tak, przez myślę, że przez tak, przez ulicę. Idziemy sobie cały czas wzdłuż tego kanionu i tak rozmawiamy. Kojarzą mi się te widoki, jak robiliśmy Salcantay Trek na Machu Picchu i to był dzień jeszcze przed Machu Picchu i też były podobne widoki. Tutaj drogi też, zobaczcie, pozarywane. Tak, no i widokowo też te góry nam sprzyjały cały czas. Tutaj znowu zarwany kawałek. Nie zatrzyma się kolega, na pakę nas nie weźmie. Tak wygląda jeszcze nasza trasa 16, ale to jest od początku. A my tutaj jesteśmy tutaj. Więc my planujemy dojść tutaj do tej drogi, bo z tej drogi tutaj stąd już jeżdżą autobusy i samochody. Także, a teraz jeden pojechał, nie zatrzymał się. Ładna droga. A tutaj, no najgorsze jest tutaj właśnie te podejście pod te klify tutaj, żeby na tą górę wejść. Matko, psy! Znowu zaatakowały. Ja wleciałam w krzaki, cała w kolce. Mówię szybko, daję Marcinowi. Ale jaja. O matko. No właśnie, to tutaj oszy podrapałam, już mi krew leci. Tutaj też jest droga, ale też zamknięta, widać, prywatna. A to psy głupie, no. Ale biegły, jakby chciały nas zjeść. Ojej. Całe nogi. Ratowałam nas. A tam i kolce, wszystko. Dobra, bierz tego kija jeszcze. Nie, to już starczy, inny weźmiemy. Czy to jest bawełna? Czy jak to się nazywa? Jedzie Dodge. Tylko nie w tą stronę. Jedzie kolejna okazja, Marii. Łapeczka. Nie ma miejsca. Nawet nie spojrzał kolega. Jedzie jakiś dostawczak. Ciekawe, czy nam się zatrzyma na pakę. Si? Gracias. Ładujemy się. No, no łap się tu. Noga do góry. Dasz radę? O, brawo! Jest, dobra. Marika wsiada. Jeszcze ja. Jest i Marcin. A tu pan wiedzie? To pani, jeśli się nie mylę. Gracias. Hola. Bye. Wyjechaliśmy na drogę, mieliśmy na tą drogę jeszcze prawie pół godziny, a później stąd jeszcze ze 2 godziny, także no tutaj urwiemy sporo czasu. Jeszcze zabawa z chłopakami. Wyprzedzamy jeszcze jakiś cięższy sprzęt, trochę nas blokował, ale już jesteśmy w mieście. Kolega zatrzymał nam się już w mieście, wysiadamy. Ciao!
Marii uwalona jakby w polu robiła, a tutaj Marii jak poszła po tą gałąź na te psy, to patrzcie jak się podrapała cała. No nie, ręka też. Czas się umyć. Nie wiem już ile w sumie, ale na pewno z ponad 7 km, a te 7 km to było przewyższenie, no taka góra. No to nie wiem, około 3 godzin zaoszczędziliśmy jeszcze. Należy nam się po takim trekkingu. Marii jeszcze czerwona, musisz się schłodzić. No, Nie chcę zejść. no. Ja to jakbym z wojny wracała. Dobra, Każdy musimy patrzy się, na ulicę. musimy się schłodzić. Salut, seniorita. Należy się. Marii ma z kolą piwo po niemiecku. Nagroda skonsumowana. Idziemy teraz wziąć prysznic i może jakieś tam kupić wodę utlenioną. Marisę poprzecieramy trochę te rany. Niby to tylko zadrapania, ale no z takich zadrapań, z kurzu i z potu, no to może się zrobić niezłe bagno, więc lepiej to gdzieś tam przemyć. Co prawda zaleliśmy trochę na początku wodą, ale no to nie to samo. Mała miejscowość, a mają wcześniej wam pokazywaliśmy policję, a tutaj straż. Mamy jakąś imprezę w mieście, tylko deszcz zaczyna padać, więc zaraz będzie po imprezie. Te chmury wyglądają, że to tak szybko nie przejdzie, ale ludzie dobrze się bawią. Zaraz podejdę bliżej, wam pokażę. Chodźcie. Nie wiem co to za dobra zabawa! Jak jest impreza, to musi być i piwo i sprzedają tutaj piwo za 3000, czyli 2,70 małe piwo. Nasze zdrowie. Imprezka dobra, ale my już spadamy. Idziemy się wykąpać. Jesteśmy już w naszym nowym, starym hotelu. Mieliśmy stąd wyjeżdżać, ale postanowiliśmy, że zostajemy jeszcze jedną nockę, ale nie możemy zostać w tym pokoju, bo my zrezygnowaliśmy, ktoś się tutaj wprowadził, a my po prostu zdecydowaliśmy, że zostajemy jeszcze jedną nockę w tej miejscowości, w tym hotelu. No i napisaliśmy mu, jest dostępny pokój, ale inny, więc zmieniamy pokój, ale patrzcie, co tutaj się dzieje, co tutaj będzie się działo dzisiaj. Tak wyglądają nam chmury dzisiaj, więc jak tutaj to przyjdzie w tą stronę, to z tego będzie potężny deszcz, a Marika już tutaj jest w hotelu. Szykuje co nieco. Kupiliśmy też jeszcze kawę. O, mamy jeszcze Papa Rejena. Zaraz sobie, tak, już próbowała. Marii już próbowała i kupiliśmy też kawę. Kawę z Tont, z tego regionu. Kolumbia słynie z kawy, więc Marika już zrobiła, raczej robi, nasypała, więc czekamy na efekt. A ja już się nie mogę doczekać tego gryza. Polała sobie Marika wodą utlenioną trochę, bo trochę się podrapała. Ale uratowała nas. Najważniejsze. Tutaj zachód jest kilka minut po 18 i tutaj z tej strony zobaczcie niebieskie niebo i kolorki z tyłu, a z tej strony czarno. I te chmury idą właśnie w stronę Barichary. Tutaj z tej strony to w ogóle wygląda jak wschód słońca, a nie jak zachód. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Wielkie dzięki za oglądanie, wielkie dzięki, że byliście. Pamiętajcie o komentarzu, o lajku dla zasięgów, o subskrypcji, kto jeszcze nie subskrybuje i do zobaczenia w następnym odcinku. Moja droga była dzielna. Dzisiaj to jeszcze trochę przed pożegnaniem. Dzielna była, trochę się podrapała, ale Uratowałam nas. uratowała nas. To już drugi raz. W Kolumbii też, w Brazylii też tak było. No okej, dobra. No to uratowałam wtedy co innego, a tym razem... No, uratowała wtedy moje 4 litery, pamiętam. No ja też pamiętam. No, Tego nie da się zapomnieć. Jak nie oglądaliście odcinków z Brazylii, to zapraszam. No, to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy bardzo. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiamy.